19 sierpnia 1531 roku na południowo-wschodnich rubieżach Królestwa Polskiego rozegrała się bitwa, która dziś pozostaje niemal całkowicie w cieniu wielkiego zwycięstwa pod Obertynem. A jednak bez starcia pod Gwoźdzcem być może nie byłoby późniejszego triumfu Jana Tarnowskiego. To właśnie tutaj, zaledwie 3 dni przed decydującą bitwą całej kampanii, polskie oddziały rozbiły kilkutysięczny korpus mołdawski, uwolniły oblężony zamek i pokazały, że szybkość i dyscyplina oraz sprawne dowodzenie mogą przeważyć nad przewagą liczebną przeciwnika. Była to krótka, lecz niezwykle gwałtowna bitwa. Bitwa, w której niewielki oddział przedni znalazł się na granicy zagłady, a o zwycięstwie zdecydowało stopniowe wprowadzenie do walki kolejnych polskich chorągwi. Na początku XVI wieku Pokucie należało do najbardziej zapalnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Położona pomiędzy Dniestrem a Karpatami kraina stanowiła teren sporu pomiędzy Królestwem Polskim a gospodarstwem mołdawskim. Prowadziły tędy ważne szlaki handlowe, a kontrola nad miejscowymi zamkami i miastami pozwalała oddziaływać zarówno na Ruś Czerwoną, jak i na ziemie mołdawskie. Władca Mołdawii Piotr Rerecz, zwany w Polsce Petryłą, pragnął odzyskać Pokucie i wzmocnić swoją pozycję w tym regionie. Był synem słynnego Stefana Wielkiego i podobnie jak ojciec prowadził ambitną, często agresywną politykę. Pod koniec 1530 roku wojska mołdawskie wkroczyły na Pokucie. Wykorzystując słabość miejscowych załóg, zajęły kolejne miejscowości, w tym drewniany zamek w Gwoźdzcu. Król Zygmunt Stary nie zamierzał jednak pogodzić się z utratą spornego terytorium. Dowództwo nad wyprawą powierzono hetmanowi wielkiemu koronnemu Janowi Amorowi Tarnowskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich wodzów XVI wieku. Tarnowski nie był człowiekiem, który liczył wyłącznie na odwagę żołnierzy. Starannie przygotował marsze, wykorzystywał zwiad, dbał o współdziałanie jazdy, piechoty i artylerii, a przede wszystkim potrafił szybko reagować na zmieniającą się sytuację. Latem 1531 roku hetman wkroczył na Pokucie na czele armii liczącej około 5000 jazdy, ponad 1000 piechoty oraz 12 dział. Jego zadaniem było wyparcie mołdawskich załóg i przywrócenie polskiej kontroli nad regionem. Jednym z pierwszych celów był Gwoździec. Była to niewielka miejscowość położona na południe od Obertyna. Jej głównym punktem obronnym był drewniany zamek, otoczony umocnieniami i obsadzony przez mołdawską załogę. Pierwsza próba zdobycia warowni z marszu nie powiodła się. Polscy jeźdźcy nadciągający pod dowództwem Macieja Włodka zostali zauważeni, a ich szturm odparto ogniem rusznic i strzałami z łuków. Dopiero po przybyciu posiłków oraz przeprowadzeniu kolejnego natarcia Polacy przełamali obronę i odzyskali zamek. Dowódcą nowej załogi został Maciej Włodek. Do dyspozycji miał co najmniej 200 ludzi, kilkanaście rusznic oraz kilkadziesiąt łuków. Siły te wystarczyły do obrony przed niewielkim podjazdem, lecz nie przed kilkutysięcznym wojskiem. Tymczasem Piotr Rerecz nie zamierzał pozostawić Gwoźdca w polskich rękach. Około 12 sierpnia wyruszył silny korpus mołdawski, liczący około 6000 jazdy. Dowodził nim Barniowski, zarządca Czerniowiec. Jego zadaniem było zniszczenie polskich oddziałów działających na Pokuciu i ponowne opanowanie Gwoźdca. Mołdawianie poruszali się szybko, omijając napotkane po drodze zamki i osady, chcąc zaskoczyć załogę. Plan jednak się nie powiódł. Obrońcy zdążyli zamknąć bramy i przygotować się do walki. Rozpoczęło się oblężenie. Sytuacja zamku szybko stała się poważna. 200 obrońców musiał stawić czoło przeciwnikowi mającemu wielokrotną przewagę liczebną. Mołdawianie otoczyli warownię, ostrzeliwali jej umocnienia i przygotowywali się do szturmu. Maciej Włodek wysłał posłańców z prośbą o pomoc. Wiadomość o oblężeniu dotarła do Tarnowskiego około 16 sierpnia.
Hetman przebywał wówczas z głównymi siłami pod Bołszowem. Nie zamierzał czekać, pozostawił ciężką artylerię i zarządził natychmiastowy marsz na odsiecz. Aby skrócić drogę, polska armia przeprawiła się przez Dniestr, a w nocy z 18 na 19 sierpnia dotarła w okolice Obertyna. Żołnierze byli zmęczeni forsownym marszem, lecz nie otrzymali długiego odpoczynku. Tarnowski wiedział, że każdy dzień zwłoki może oznaczać upadek Gwoźdca. Rankiem 19 sierpnia wojsko ruszyło dalej. Droga prowadziła przez trudny teren. Polaków od przeciwnika oddzielały lasy, podmokłe łąki oraz rzeczka Czerniawa. Przeprawa mogła rozciągnąć kolumnę marszową i wystawić ją na nagły atak. Tarnowski wybrał zachodnią drogę, obchodząc Gwoździec od północy. Pozwalała ona wyprowadzić wojska na otwartą przestrzeń i rozwinąć chorągwie do walki. Najpierw jednak trzeba było związać przeciwnika i odciągnąć jego uwagę od nadciągających głównych sił. Na czele polskiej kolumny maszerowało około 386 jeźdźców dowodzonych przez Janusza Święcickiego, Aleksandra Sieniawskiego i Jana Herburta. Oddziały przekroczyły Czerniawę, pokonały kilka kilometrów i weszły na otwartą przestrzeń w pobliżu Gwoźdca. Mołdawianie zostali zaskoczeni. Ich dowódcy nie zadbali o odpowiednie ubezpieczenie obozu i nie wiedzieli, że polska armia znajduje się już za ich plecami. Polska Straż Przednia uderzyła na oddziały oblegające zamek. Początkowo atak przyniósł powodzenie. Mołdawianie zostali odepchnięci, a część z nich musiała porzucić stanowiska wokół warowni. Szybko jednak ujawniła się ogromna różnica sił. Niespełna 400 polskich jeźdźców znalazło się naprzeciwko kilku tysięcy przeciwników. Mołdawianie uporządkowali szyki i ruszyli do kontrataku. Rozpoczęła się zacięta walka kawaleryjska. Polskie chorągwie naciskane przez liczniejszego wroga zaczęły się cofać. Odwrót prowadzono w szyku, lecz sytuacja z każdą chwilą stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Jeżeli Mołdawianie zepchną Polaków w stronę lasów i bagien, oddział przedni mógłby zostać całkowicie rozbity. Święcicki wysłał gońca do Tarnowskiego, prosząc o przyspieszenie marszu głównych sił. Pierwszy na pole bitwy przybył Mikołaj Sieniawski, prowadzący około 330 jeźdźców Straży Polnej. Nie zatrzymał się, by czekać na resztę armii. Natychmiast ruszył do ataku. Nowe polskie uderzenie odrzuciło Mołdawian w stronę oblężonego zamku. Widząc nadchodzącą pomoc, chorągwie Święcickiego również zwróciły się i ponownie zaatakowały. Dowódcy mołdawscy próbowali odzyskać inicjatywę, ich jazda kilkukrotnie szarżowała na polskie szyki. Ataki były jednak odpierane. Tymczasem na pole bitwy zaczęły docierać kolejne chorągwie Tarnowskiego. Wchodziły do walki niemal natychmiast, wzmacniając nacisk na przeciwnika. Z każdą chwilą sytuacja się zmieniała. Na początku to Polakom groziło otoczenie i zepchnięcie w bagna. Teraz Mołdawianie znaleźli się pomiędzy nadciągającą armią Tarnowskiego a załogą Gwoźdca. Włodek zauważył zamieszanie w szeregach oblegających. Rozkazał otworzyć bramy, polska załoga wypadła z zamku i uderzyła na tyły Mołdawian. To przesądziło o wyniku bitwy. W wojsku mołdawskim wybuchła panika. Żołnierze atakowani z dwóch stron utracili możliwość zorganizowanego odwrotu. Szyk zaczął się rozpadać, a kolejne oddziały rzuciły się do ucieczki. Tarnowski skierował za nimi lekkie chorągwie jazdy. Pościg trwał kilka kilometrów aż w stronę granicy mołdawskiej. Rozproszone oddziały przeciwnika były ścigane, odcinane od dróg i brane do niewoli. Według podawanych w literaturze szacunków Mołdawianie mogli stracić około 2000 zabitych oraz kilka tysięcy jeńców. Los pojmanych był tragiczny. Tarnowski nakazał ich zgładzić. Tłumaczył później, że nie mógł osłabić swojej armii, wydzielając liczne oddziały do pilnowania jeńców, a pozostawienie ich w obozie w pobliżu granicy uważał za zbyt wielkie zagrożenie. Decyzja ta pokazuje bezwzględność XVI-wiecznej wojny. Zwycięstwo pod Gwoźdcem, choć militarne imponujące, miał również swoją mroczną stronę. Po bitwie Tarnowski rozbił obóz w pobliżu zamku. Gwoździec został zaopatrzony w żywność, broń i amunicję. Wzmocniono także jego załogę, a warownia mogła przetrwać kolejny atak.
Hetman wiedział jednak, że pokonany korpus stanowił jedynie część sił przeciwnika. Nadciągała główna armia Piotra Reresza, licząca kilka tysięcy żołnierzy i dysponująca silną artylerią. Tarnowski nie zamierzał stawiać jej czoła pod murami Gwoźdza. Wycofał swoją armię w stronę Obertyna. Tam, wykorzystując wozy taborowe, piechotę, artylerię i dyscyplinę jazdy, przygotował pozycje obronne. 3 dni później, 22 sierpnia 1531 roku, doszło do wielkiej bitwy pod Obertynem. Polacy mimo kilkukrotnej przewagi przeciwnika odnieśli jedno z najświetniejszych zwycięstw XVI wieku. Bitwa pod Gwoźdzem została zapamiętana jedynie jako preludium do Obertyna. Nie była jednak zwykłą potyczką. Tarnowski przeprowadził forsowny marsz, przeprawił armię przez Dniestr, wybrał dogodną drogę podejścia i stopniowo wprowadzał do walki kolejne swoje oddziały. Polska Straż Przednia przez pewien czas walczyła z przeciwnikiem mającym ogromną przewagę liczebną. Wytrzymała do nadejścia posiłków, a decydujący cios zadała załoga Macieja Włodka, wychodząc z oblężonego zamku na tyły Mołdawian. Zwycięstwo uratowało Gwoździec, rozbiło 6-tysięczny korpus przeciwnika i podniosło morale polskiej armii przed decydującą konfrontacją. Pokazało również najważniejsze cechy wojskowości Jana Tarnowskiego: szybkość działania, umiejętność wykorzystania terenu, współdziałanie poszczególnych oddziałów oraz gotowość do podejmowania ryzyka. 19 sierpnia 1531 roku pod Gwoźdzem rozegrała się bitwa, która otworzyła hetmanowi drogę do wielkiego zwycięstwa pod Obertynem. Zapomniana bitwa, bez której historia całej kampanii mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.